Cześć, tu remonty i wtopy. Dziś pokażę Ci, jak nie popełnić najczęstszych błędów przy klejeniu styropianu, które widzi nawet sąsiad. To nie jest jak smarowanie pizzy. Tu każdy szczegół ma znaczenie. Jak nie dociśniesz płyt, to potem ocieplenie wygląda jak poducha babci. Niby ciepło, ale wszystko się buja jak materac wodny. Fuszerka na elewacji kosztuje nerwy i pieniądze. Widziałem płyty odpadające po pierwszym wietrze i mostki termiczne, przez które ciepło ucieka szybciej niż gotówka. Jak widzisz na ścianie styropian przyklejony jak plaster na czole po imprezie, to wiedz, że coś się odklei. Przejdziemy przez 7 błędów, które mogą zrujnować Twoją elewację. Będzie konkretnie, praktycznie i z humorem. Zaczynajmy. Bez fuszerki. Zaczynamy od klasyka. Metoda z naplacki. 3 kleksy kleju na środku płyty? To prosta droga do katastrofy. Czasem mam wrażenie, że niektórzy mylą klej do styropianu z keczupem. Rozmazane byle gdzie i jeszcze na koniec stwierdzenie: przecież się trzyma. No tak, ale do momentu aż zawieje i płyta odpłynie w siną dal. Jak marzenia o szybkim remoncie. Płyta trzyma się tylko w kilku miejscach, a wiatr zrobi z niej żagiel. Prawidłowo klej na całym obwodzie płyty i kilka placków w środku. Dzięki temu całość jest stabilna i nie powstają komory powietrzne. To fundament przyczepności. Próbowałeś kiedyś przykleić coś do zakurzonej powierzchni? Odpada. Styropian bez gruntowania to jak herbata bez wrzątku. Niby coś jest, ale smaku i efektu brak. A potem zdziwko, że wszystko odpada szybciej niż plan dnia majstra po 14:30. Mur bez gruntowania to pył i kurz. Klej nie ma się czego trzymać. Chłonny mur wypije wodę z kleju, który stanie się kruchy i słaby. Zawsze oczyść ścianę i zagruntuj ją przed klejeniem. To mały wysiłek, a wielki efekt. Jak zaczniesz, tak skończysz. Szczególnie przy pierwszej warstwie styropianu. Krzywy pierwszy rząd? Na górze masz już kilkanaście centymetrów różnicy. Potem tylko docinki, falująca ściana i sąsiad z ironicznym uśmiechem. Wyznacz poziom niwelatorem lub poziomicą. Użyj listwy startowej. Sprawdź 2 razy, zanim przykleisz pierwszą płytę. To fundament całej elewacji. Klej do styropianu potrzebuje odpowiedniej temperatury i suchej ściany. Klejenie poniżej 5 stopni lub na mokro? Klej nie zwiąże, płyty odpadną. Zimą kleić styropian? No chyba, że budujesz iglo. Tylko pamiętaj, że pingwiny nie płacą za poprawki. Mróz niszczy strukturę kleju, a woda tworzy barierę między klejem a murem. Efekt? Stracony czas i materiały. Niektóre ściany po ociepleniu wyglądają, jakby ktoś pod spodem trzymał odkurzacz. Wszystko wciągnięte, bo nikt nie sprawdził, że mury były mokre. Klejmy tylko, gdy jest sucho i ciepło. Sprawdzaj prognozę i nie spiesz się. Brak docisku to kolejny błąd. Płyta musi być dociśnięta do ściany, nie tylko przyłożona. Docisk rozprowadza klej i eliminuje puste przestrzenie. Bez tego powstają mostki termiczne i nierówności. Użyj pacy lub łaty, by wyrównać płaszczyznę z sąsiednimi płytami. To nie origami, tu ma być równo. Dociskaj każdą płytę. Ktoś kiedyś powiedział: jak się nie zrobi dobrze, to się zrobi 2 razy. I właśnie dlatego hurtownie budowlane mają się świetnie. Listwa startowa to fundament elewacji. Bez niej pierwszy rząd płyt będzie krzywy i niestabilny. Styropian bez listwy startowej to jak skarpety bez gumki. Niby są, ale zaraz wszystko się zsuwa i robi się niewygodnie. I wstyd przed sąsiadem też gratis. Listwa wyznacza poziom, daje podparcie i chroni przed uszkodzeniami. Płyty nie osuwają się i nie są narażone na gryzonie. Oszczędzanie na listwie to szybka droga do problemu. Zawsze zaczynaj od listwy startowej. Płyty styropianu układamy na mijankę, jak cegły. Nie mogą tworzyć jednej pionowej linii od dołu do góry. Przesunięcie rozkłada naprężenia i wzmacnia całą elewację. Krzywe połączenia płyt? Elewacja potem wygląda jak złożona z puzli znalezionych na strychu. Niby pasują, ale jakoś nie do końca. Bez tego pojawią się pęknięcia i osłabienia. Dodatkowo ważny jest poziom. Jak ktoś mówi: po co poziomica, mam oko?
to potem elewacja wygląda, jakby się dom poślizgnął w połowie budowy. I nagle wszyscy są w szoku, oprócz szwagra, bo on tak chciał. Pamiętaj o mijance, to podstawa trwałości. Jeśli twój jedyny doradca to szwagier, który kiedyś przyklejał lustro w łazience, to może być wesoło. Elewacja zrobiona przy soku i dobrych chęciach trzyma się zwykle tylko do pierwszego deszczu albo rozwodu. To już wszystko. 7 błędów głównych klejenia styropianu. Jak przyklejasz styropian na 3 placki, to nie dziw się, że potem wygląda jak naleśnik po awaryjnym lądowaniu. Tylko ten nie fruwa, a odpada przy pierwszym wietrze. Ocieplenie domu to inwestycja na lata. Nie warto iść na skróty. Jak kleisz płytę styropianu na placki, to pamiętaj. To nie pizza, nie musi być z sosem. Ma być równo i na całej powierzchni. Inaczej wiatr zrobi z niej frisbee. Są tacy, co pytają, po co te kotwy? No to potem pytają, a czemu to się tak rusza? Magia? Nie. Brak fizyki i zdrowego rozsądku. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej praktycznych porad. Elewacja to nie pizza. Nie da się jej odgrzać i poprawić, gdy ostygnie. Udostępnij film znajomym. Niech unikną tych błędów. Daj znać w komentarzu, jakie błędy widziałeś ty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło.